think the message is simple, and this is what the Ukrainians are facing, the risk of becoming a Russian concentration camp. I mean, that's a strong statement. I think that it reminds more the world that you cannot pass, that stop. Here you cannot see your friends, your family. If you want to walk, to continue your life, just stop. Yes, I think, they are strong images, and I hope that more people just have a look, because it's something different on the billboards, and maybe stop them a little bit from normal and everyday life. Waffenexporte sind nirgendwo okay. In my opinion, it is a reminder that history always repeats and that we have to bear that in mind. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, wiedzieliśmy, że jako Instytut Adama Mickiewicza musimy coś zrobić. Nie tylko okazać wsparcie artystom i instytucjom kultury na Ukrainie, z którą od lat współpracujemy, robiąc rozmaite projekty, ale także pokazać społeczeństwom Zachodu skalę problemu. Zaangażowaliśmy 20 ukraińskich artystów i 18 polskich do tego, by razem współpracowali. I zastanawialiśmy się, gdzie pokazać za granicą efekty tej pracy, i stanęło na Berlinie. These artists we invited from Ukraine, they choose a Polish pair. So the idea was that we start from Ukrainian artists, and then we help them to choose. We propose some artists from Poland. We wanted to catch the experience of Ukrainian artists who are under the bombs and who are experience this war. But we didn't want to leave them alone. We wanted them to find a person with whom they can discuss this situation. Propozycja Anki Łazar była dla mnie intrygująca, bo Anka od razu zaznaczyła, że tutaj moją rolą nie jest do końca, wyrażenie siebie albo stworzenie czegoś indywidualnego, tylko wejście w relację z artystką z Ukrainy i stworzenie wspólnej pracy. Ja też miałem taką dużą obawę, że ja nie mam nic do zaproponowania. Po prostu, że ja nie dysponuję żadnymi środkami, które mogą jakkolwiek realnie wpłynąć na tą sytuację. To też był moment, kiedy zastanawiałam się, czy sztuka, czy praca, robienie projektów ma sens w takiej atmosferze i w takim kontekście. O wolności narodu można mówić malując obrazy, prawda? Mąż Łesi walczy na froncie, ona maluje obrazy i jakby jedno i drugie ma swoje znaczenie, prawda? Dla jakiejś takiej konsolidacji wokół pewnej idei wolności. Ten projekt był jakieś takie synonim spokojnego życia. For me was important to do something real help for Ukraine. Show your painting. Next soldier. I'm experimenting with layering. To, co się działo w dialogu między artystami, jest właściwie też tym, co się dzieje trochę między naszymi państwami, między Ukrainą i Polską. Ukrainą, która doświadcza agresji, i Polską, która udziela jej wsparcia. Sądzę, że ten projekt był dosyć naturalny, był taką próbą złapania ducha czasu, ale też ważnym jego aspektem było danie pola wypowiedzi Ukrainkom i Ukraińcom. Obraz, który Łysia namalowała w Ukrainie, przedstawia jej dłoń z telefonem, na którym jest aplikacja o alarmie przeciwlotniczym. I jej założenie było takie, że będzie malować jakby tak długo, aż faktycznie ta aplikacja się nie uruchomi. Wtedy ten ostrzał tego rejonu był na tyle częsty, że nawet udało jej się sfilmować jakby ten moment, kiedy właściwie syreny się uruchamiają, ona kończy pracę i idzie do schronu. Work was produced at the beginning of the invasion, like in spring, and for sure it was a very emotional time. And I was staying in Ukraine, and we were talk online. So our statement is quite hard. Dołożyłem do tego jakby tą swoją część, która przedstawia takie słynne zdjęcie, które przedstawiało jakby zatknięcie flagi na Reichstagu. Sięgnąłem po to zdjęcie, żeby pokazać jakby, że ta sytuacja nie dzieje się tak daleko, jak można sobie to wyobrażać, prawda? Że gdzieś
to się dzieje po prostu w Europie. Ukraina jest w Europie. I think Nikolai's part was more difficult than mine because to touch someone's work is most difficult thing, but I think the challenge was about it, about this attention and patience. It became more critique after his continuing. So I think it's quite strong work. Artist from Łódź, Marcin Polak. He was cooperated with Aleksander Burłaka from Ukraine. They choose a special place and show that the nearest U-Bahn station can be also a shelter. So Alexander counted how many people can find themselves in the nearest U-Bahn. So it's 894 person, depending on their body position. So it's really like cruel to understand that people are measured because of their body, but it's also a question of safety and minimum comfort. So we can also think that this is a modernistic idea of how to think about the body. I like very much work of Denis Pankratov, and Susanna Herzberg supported him in this project. On the banner you see a big black spot and a text written with hand. This banner will be in public space, so first you can see it from very big distance and you cannot read the text. And also what I like is that you see something and you come closer, and then it is also about this coming closer. Niektórzy z współpracujących ze sobą twórców i twórczyń znali się wcześniej. Tak było w przypadku Jarka Futymskiego i Ewy Zarzyckiej. To było bardzo poruszające. Ewa Zarzycka nawiązała bardzo taki silny, intymny dialog z Jarosławem Futymskim, który wieczorami oddawał się SMS-owaniu, a w ciągu dnia naprawiał dachy ludziom, którzy zostali tych dachów pozbawieni w wyniku rosyjskiego bombardowania. Zależało im na zbudowaniu języka osobnego, języka artystycznego, który nie będzie powielał istniejących dyskursów prasowych, medialnych, czy nawet jakby dominujących w rozmowach. Oni próbowali zbudować dla siebie przestrzeń oddzielną. Kiedy Zak opowiadał o tym, co się dzieje, kiedy słyszałam w czasie rozmowy z nim syreny, kiedy pokazywał mi zniszczony Kijów i zasieki właśnie z krzyżaków, które pojawiły się w naszym billboardzie, to wiedziałam, że ten projekt jest czymś więcej. To nie jest tylko jakby ilustrowanie wojny, to jest przekazywanie pewnego świadectwa, a więc ta surrealistyczność i to zatrzymanie czasu, zderzenia pewnego elementu tego, co miało przed chwilą jeszcze w sobie życie i to, co ma już pewną destrukcję. To jest centralne miejsce z mojej pracy na Podilskie wystawy i 14 kwietnia tutaj nie było nic niczego, żadnego, no może jakiś samochód i projeżdżał, ale naprawdę ich było mało. I tutaj nie było żadnego człowieka, a teraz ktoś chodzi i my teraz mamy jakieś życie w centrumie. Artworks are quite different, and we with Anka saw ourselves more as providers of the frame. So for us it was important to make these pairs working. So we tried to help Ukrainian artists to find their partners in Poland, also to support their work. And second, of course, to provide for this artist possibility to make their statement public in Germany. Nina wysłała mi swoją pracę na Messengerze. To była praca złożona z napisów FIRE, powtarzający się napis FIRE. I przez jakiś czas po prostu ta praca była ze mną.
próbując wejść w tą rolę, którą sugerowała Anka, czyli bardziej osobie towarzyszącej i podążającej, pomyślałam, że ciekawie będzie potraktować to towarzyszenie dosłownie i w jakimś sensie powtórzyć przekaz, który Nina chciała puścić dalej tym projektem. Więc zdecydowałam się na powtórzenie jej przekazu i stworzenie pracy w swojej technice, ale która również będzie się składać z napisów FIRE. Stworzyłam przez przypadek jedną wersję, która miała błąd i na tej konwersacji w Messengerze wysłałam jedną wersję jakby poprawną i drugą z błędem i Nina powiedziała, że absolutnie ta z błędem jest ciekawsza i że i tak samo Lada i Anka uznały, że właśnie to nadaje też jakiegoś charakteru tej pracy i ten błąd dodaje tą kolejną warstwę, że być może też nie jestem w stanie tego zrobić w taki sposób, jak Nina to zrobiła i że ostatecznie jest to jej komunikat, a nie mój i że moja rola jako przekaźnika też nie jest idealna i może nie ma takiej możliwości, żeby była idealna, dokładna. For me, it was very important that you post that question on your Facebook account to ask your friends what would they do if they had that opportunity to make that kind of billboard in Berlin. I also ask a lot my friend in Facebook what will be better focus for these people who live outside Ukraine. Taką podstawą naszego billboardu jest wykres kołowy, który przedstawia eksport zaopatrzenia wojskowego do Rosji przez kraje europejskie. W związku z czym ten wykres kołowy był taką podstawą do tego, żeby zacząć się nim bawić formalnie i próbować stworzyć trochę taką kompozycję konstruktywistyczną, która też miałaby za zadanie trochę odzyskiwać to dziedzictwo suprematystyczne Malewicza. Te cząstki pomiędzy tworzą pacyfkę, co wydało mi się jakieś takie gorzko ironiczne. Yeah, and about peace symbol, it was idea of Kasper, and I very like this idea. Yeah, we're talking about the colonization of Malevich, and we say that Malevich, this is us, this is from our countries, not Russian. This project for me having two sides. One is very intimatic, which is not very visible in the outcome, and second part is very much designed for outside. This quality of intimacy or work together, which is not visible, helping to make statements stronger. To widać w tych pracach, że ich energia, zaangażowanie, komentarz polityczny połączony z artystycznym wyrazem i różnorodnymi językami, którymi operowali ci artyści, to tworzy niesamowitą mozaikę. To jest, nie boję się tego powiedzieć, jeden z najlepszych projektów Instytutu Adama Mickiewicza. W Ukrainie od 24 lutego trwa ludobójcza agresja Federacji Rosyjskiej, która przejawia się zabijaniem ludzi, ale też niszczeniem ukraińskiej kultury. Według definicji Lemkina ludobójstwo polega również na tym, że niszczy się język i wytwory kultury, tak żeby ludzie nie mogli już jakby znajdować punktu odniesienia do swojej tożsamości. Ludobójstwo jest wymierzone nie tylko w życie fizyczne, ale też w tożsamość. I Ukraińcy, Ukrainki od samego początku zauważyli tą składową wojny, więc pomysł na to, żeby działać w obrębie kultury jako przeciwwaga dla rosyjskiej agresji, wydawał się nam bardzo ważnym działaniem.